Siemanko, to kolejny poradnik z gry Medieval Dynasty. Tym razem porozmawiamy trochę o umiejętnościach, co osobiście bym wybrał i dlaczego. Wiadomo, każdy może mieć jakieś inne preferencje, choć są, wydaje mi się, niektóre perki takie, które najbardziej się i tak mimo wszystko opłacają. To zacznijmy po kolei. Porozmawiamy chwilę o wydobyciu. Jakie perki najlepiej wybrać w wydobyciu? Na pewno musimy wybrać jakiś perk z pierwszej rangi, z dolnej. I co jest jeszcze najważniejsze? Do każdego możemy wybrać maksymalnie 10 punktów, tak jak tutaj mamy na produkcji pokazane. Dobra, wróćmy do wydobycia. Pierwsze co? Moim zdaniem najlepiej wziąć albo na przykład łowca skarbów, pierwszy punkt, albo siła natury, czy wolniejsze psucie się siekier. No i tak jest w sumie takie sobie, ale nie ma nic lepszego, powiedzmy, na pierwszym tierze. Potem warto wziąć na pewno odzyskiwanie zasobów podczas niszczenia struktur. Często się zdarzy tak, że gdzieś robisz osadę, a potem jednak tą osadę przenosisz, więc to też jest dosyć opłacalne. Lub zbudujesz budynek, z którego potem na przykład nie będziesz korzystać, nie będziesz dawał tam wieśniaka. To jest duża zaleta. Kolejne, co my tutaj mamy? Wolniejsze psucie się kilofów. Nie ma sensu. Wolniejsze kondycje podczas wydobywania. No to tak pół na pół, zależy od preferencji. A pewnym ważnym perkiem jest tak. Mistrz zniszczenia, czy odzyskiwanie zasobów. Większy udźwig, czyli mu. Jeśli grasz bez udźwigu i możesz dźwigać ile chcesz, no to wtedy ten perk nie ma znaczenia. Ale jeśli grasz normalnie, to ma znaczenie. Dodatkowo szansa na dodatkowe pozyskanie z górnictwa. To jest bardzo dobry perk z tego względu, że w kopalniach te zasoby się kończą i dopiero odnawiają po nowej porze roku. Więc to jest dobry perk. I ewentualnie bym poszedł w perk szybsze kopanie. Bo jeśli chodzi o perk szybsze ścinanie drzew, na początku będziesz trochę ścinał drzew, potem jak już będziesz miał na początku dobrych trwali, więc nie będziesz w ogóle ścinał tych drzew, chociażby ja tak miałem. Więc ten perk jest moim zdaniem bez sensu. Więc poszedłbym tak naprawdę w ten perk, glinę, albo ewentualnie exp szybszy, jeśli chcesz szybciej się dostać do tych lepszych perków. Jednego perka wydać na to. Potem wydać na przykład 3 na muła, to na pewno, no chyba, że nie używasz, no to wiadomo, tak jak mówiłem. Dodatkowo zdobywanie zasobów, no i kopanie. Dobrze, teraz porozmawiamy trochę o łowiectwie, jakie perki tutaj bym osobiście wybrał. Pierwsze co, poszedłbym tak naprawdę jeden punkt w stabilne celowanie, to dosyć sporo daje. Kolejne bym wziął tropienie zwierząt w trybie inspektora, bo jeśli chodzi o szybszy ruch podczas skradania się, no nie ma to moim zdaniem w ogóle sensu. Tak samo jakieś zwiększanie limit pułapek to też nie ma dla mnie sensu. Hałas skradania też nie ma sensu. Z tego względu, że zwierzęta i tak w większości są agresywne, więc będą się na ciebie gdzieś tam rzucały. A jeśli chodzi o jakieś straszenie zwierząt typu, nie wiem, jeleń, to one i tak bardzo wolno biegają, mają dziwną animację biegania, więc łatwo je upolujesz. Więc poszedłbym jeden punkt w to, jeden punkt w to, 3 punkty w to, czyli szansa na pozyskanie dodatkowych zasobów ze skórowania. W niektórych na przykład żubrów leci 80 mięsa i 30 skóry, więc jeśli kupisz ten perk, to chyba będzie pewnie z 50% więcej, więc bardzo dużo więcej. Kolejne, co bym wybrał, wolniejsze zużycie kondycji podczas celowania. To jest dosyć dobry perk, więc też bym jakiś punkt w to włożył. Ewentualnie jeszcze zobaczyłbym sobie na ten perk, czyli szybszy naciąg łuków i ładowanie kuszy. To jest dobry perk, więc tu już kwestii zależności co wolisz, ale na pewno te 5 punktów przeznaczamy na to. Czyli 1, 1, 3. Tutaj dałbym na przykład 1 i tutaj dałbym 3, ewentualnie jeszcze to, bo nie wiem, czy nie trzeba mieć tego do wykupienia tego. Kolejnym drzewkiem umiejętności to jest rolnictwo. Tutaj wydaje mi się, że to bardzo szybko i sprawnie nam pójdzie z tego względu, że jest tu parę perków, które faktycznie bardzo warto wziąć, a reszta to jest po prostu zbędna. Zacznijmy od pierwszej rangi. Co my tutaj mamy? Zdobywanie expa, czyli jak w każdym. Poszukiwanie zasobów z dodatkowych plonów. To jest bardzo dobry perk. I czemu to jest bardzo dobry perk? Na samym początku gry najlepiej, żebyś sam zbierał sobie plony. Niech twoi rolnicy tam orają pole, nasiewają, a ty po prostu zbieraj plony. Nie dawaj im żadnych narzędzi typu sierp, kosę do głównych skrzyń, do magazynu, ewentualnie do szopy rolniczej, tylko sam pozyskuj. Tutaj ładujemy 3 perki w to. Co tutaj mamy? Wolniejsze psucie się. No, to tak jeszcze może by przeszło, ale moim zdaniem bez sensu. Idziesz w to, 3 punkty. Dodatkowo gwizdanie czy przywoje twojego wierzchowca to jest niezbędne, więc tutaj zostaw na pewno tego perka i weź to. Czy mamy już 4 punkty wydane? Szybsza oprawa przez następne. No, nie sądzę, żeby to był dobry perk. Poszedłbym na pewno w wolniejsze zużycie kondycji, bo będziesz bardzo dużo na koniu jeździć. Dodatkowo mamy tu dosyć fajny perk, czyli więcej plonów z sadów. I tu teraz zaczynają się delikatne schody.
z tego względu, że tu dajemy 3 punkty, tu dajemy 1, to mamy 4, możemy maksymalnie, pamiętamy, że 10, więc dałbym na przykład 2 perki w to, ewentualnie 1. To też zależy od tego, czy grasz na udźwig, czy nie grasz na udźwig. Jeśli grasz na udźwig, no to dałbym, żeby więcej wierzchowiec też mógł nosić, więc na przykład rozdzieliłbym tutaj razem 4 punkty, dałbym tutaj 2, tu 2 i ewentualnie tu 2, lub odjął 1 punkt z tego, żeby z plonów mieć maksymalnie ile się tam da. Bo z sadów bardzo dużo też będziemy zarabiać, będziesz robić jakieś wina, nie wina, no i tym podobne. Kolejnym drzewkiem mamy dyplomację. Tu wydaje mi się, że tak naprawdę są 3-4 perki, które faktycznie mają znaczenie, reszta to jest po prostu zbędne. Na co najlepiej iść? Nie dawałbym nawet na zdobywanie doświadczenia, bo to jest perk zbędny. Więcej punktów sympatii zdobywam podczas filtru. Wydaje mi się, że nie. To bym poszedł tak, 3 punkty na pewno w to, ewentualnie 2, zaraz policzymy. Potem kolejne, co bym wziął, to korzystniejsze ceny sprzedaży kupna, 30% na 3. poziomie jest bardzo dużo. Inspiracja, czyli szybsza produkcja u pracowników. Wydaje mi się, że wziąłbym ewentualnie 1 punkt w to, czyli tak naprawdę mamy powiedzmy tu 3, żeby dużo reputacji mieć. Do handlu, czyli zarabiać, tu też mamy 3. Tutaj na przykład damy namiestnik, to nie, nastroju nie. Szybsza produkcja, ok, to jest dosyć dobre. Ale jest coś takiego jak kasztelan, który daje nam 10% mniejsze zapotrzebowanie. Nie wiem, ile tam maksymalnie będzie procent, czy to będzie 30 czy 50, ale na pewno bym do tego dążył, bo jak będziesz miał coraz większą wioskę, ci mieszkańcy będą faktycznie dużo tego zużywali, a 10, 20 czy tam 30% to jest bardzo duża różnica, więc na pewno poszedłbym w perki to, ewentualnie mniejsze zapotrzebowanie wyzwań, czyli będziemy musieli mniej dać do konkretnego tam zadania. Jeśli chodzi o podatki, podatki moim zdaniem nie są takie drastyczne. Jeśli zobaczyłeś moje inne poradniki do kasy, to tego w ogóle nie odczujesz, więc ten perk jest całkowicie zbędny. Szybsza produkcja u pracowników. No, to już jak wolisz. Możesz na przykład woleć, nie wiem, szybszą produkcję zamiast na przykład mniejszych zapotrzebowań. Ja osobiście bym poszedł w to i to. Tu 3 punkty, tu 3 punkty, tu 3 punkty i tu 1 punkt, żeby po prostu odblokować drzewko te wyżej. Więc to jest moje odnośnie zdanie dyplomacji. Musisz zwrócić uwagę, że to też na wszystkie te perki to są moje osobiste gdzieś tam doświadczenia. Nie patrzę na inne poradniki, nie wiem, czy to jest na przykład dobry wybór, ale wydaje mi się, że czytając te wszystkie jakieś możliwości, co możemy z tego otrzymać, z tych perków, no to jest bardzo dobry wybór. Następnym drzewkiem to jest przetrwanie. Szczerze powiedziawszy, nie ma tu jakichś ultra fajnych umiejętności, ale przejdziemy przez nie wszystkie, żebyś mógł coś tam zdecydować. Tolerancja na przykład temperatury, dosyć dobre. Na samym początku bardzo się sprawdza, że jeśli nie masz na przykład kasy na lepsze ciuchy, żeby w zimę nie zamarznąć, czy tam w lato, żeby ci za ciepło nie było, to jest dosyć spoko. Wyższa odporność na zatrucia. Tego bym osobiście całkowicie nie wziął. Więcej zdrowia lub tryb inspektora. Jeśli gdzieś tam dużo biegasz, zbierasz grzybków, jakiś ziół, no to jest ok, więc to warto sobie wtedy wziąć. Więcej zdrowia, szczerze powiedziawszy, nie udało mi się jeszcze za bardzo zginąć w tej grze, więc to jest zbędny perk. Wolniejszy spadek poziomu jedzenia i napoju. Na jedzenia i napojenia. No, dosyć ok. Wyższa odporność na alkohol. Jeśli potem będziesz miał dużo alkoholu, one dają bardzo dużo bonusów, no to jest dosyć ciekawy perk, na pewno bym go wziął. O 10% szybsze poruszanie się w wodzie. No, do wody to się rzadko wchodzi, no chyba, że będziesz polował na ryby, no to faktycznie ma to jakieś większe znaczenie, ale tak, to jest całkowicie zbędny perk. O 10% szybsze poruszanie się w wodzie. A, dobra, przepraszam. O 10% mniejsze zużycie kondycji podczas ruchu. To jest dosyć dobre, tylko że jeśli potem będziesz mieć konia, no to też się na koniu nie kumuluje, więc mało będziesz gdzieś tam biegać, chyba że po wiosce nie będziesz wołał specjalnie konia, no to jest dobry perk, na pewno bym to zabrał. O 10% mniej otrzymywanych obrażeń, więc wydaje mi się, mała szansa na to jest, ale jeśli nie mam faktycznie co wybrać, to bym to wziął. No to podsumowując, co bym wybrał? Na pewno wybrałbym niewrażliwość, tak jak mam tutaj wybrane. Na pewno wziąłbym te wykrywanie, chociażby jeśli bym faktycznie miał robić jakieś mikstury do zbierania ziół czy tam grzybów, no bo pióra, kamienie, patyki to raczej nie. 10% na jedzenia, napojenia to by było ok, czyli wziąłbym 3 punkty tu, 1 punkt tu, tu bym wziął na przykład 2 punkty, tutaj bym wziął 1 punkt i ewentualnie resztę punktów bym ładował w to.
Następnym i ostatnim drzewkiem mamy produkcję. Bardzo szybko się wbija. I co my mamy tutaj w produkcji? No jak to produkcja, no mamy tak naprawdę kowadło, czyli w warsztacie produkujemy, w kuźni produkujemy szwalnie, bonusy, że więcej expo dostajemy ze szwalni i ewentualnie jeszcze opcję gotowania. Wszystko jest zależne od tego, w co ty będziesz najbardziej szedł. Moim zdaniem, jeśli chodzi o produkcję na warsztatach, warsztatu ja osobiście bardzo mało używam, prawie w ogóle. Dodatkowo, jeśli chodzi o kuźnię, nie będziesz miał tyle zasobów na samym początku gry, albo nawet troszkę późniejszym, żeby co chwilę coś tam wytwarzać w tej kuźni, więc moim zdaniem to jest najmniej potrzebny perk. Kolejne, co bym wybrał, jeśli chodzi o wiedza o szyciu, moim zdaniem to jest najciekawszy perk, z tego względu, że jeśli będziesz wsadzić dużo lnu, będziesz bardzo dużo ciuchów wytwarzać, a jeśli potem będziesz mieć owce, to tak samo wełna, więc moim zdaniem 3 punkty automatycznie leci w to. Potem co my mamy? Ocieplanie, aby zmniejszyć zapotrzebowanie. O, to jest bardzo dobry perk, moim zdaniem niezbędny, czyli 3 punkty w to, 1 punkt w to. Potem osobiście poszedłbym znowu 3 punkty w szybsze wytwarzanie w szwalni. Ja osobiście bardzo lubię robić w szwalni, więc to jest dosyć fajne. Czyli mamy tak naprawdę 7 punktów. I co potem? Zużycie młotka bez sensu. Gotowanie, jeśli idziesz w gotowanie, no to wtedy idziesz tak naprawdę linią to. Potem co tu mamy? Psucie się młotków to nie. Czyli idziesz w gotowanie to. Jeśli idziesz w kuźnię to. Jeśli idziesz w szwalnię tak jak ja, to idziesz sobie tu 3 punkty, tu idziesz 1 punkt, tu idziesz 3 punkty i ja na przykład biorę wtedy 3 punkty na młotku. Nie zwracaj uwagi na te perki, które tu są wybrane, bo nawet się na tym mega nie skupiałem jak grałem, a teraz robię poradnik, który już jest taki dosyć konkretny i co najlepiej sobie wybrać w tych perkach. Jeśli Ci się podobał poradnik, jest dla Ciebie przydatny, zostaw lajka, zostaw komentarz. Jeśli też coś gdzieś tutaj pomyliłem, coś źle powiedziałem, napisz też komentarz, żeby też widzowie wiedzieli, że gdzieś popełniłem faktycznie błąd. Dzięki i do następnego. Hejo!